Dostaliśmy zadanie: kupić i przygotować samochód na wyprawę po bezdrożach Albanii. Budżet do wykorzystania 15 000 złotych. Takie wytyczne dostaliśmy my oraz Terenwizja, która pojedzie z nami na tą wyprawę od naszych partnerów, czyli firmy sklepopon.com oraz marki Wredstein. No więc stwierdziliśmy, że kupimy coś, co nie jest typową terenówką, by pokazać Wam, no i Terenwizji, że da się. Kupiliśmy Subaru Forestera z 2-litrową benzyną i z gazem za 3800 zł. Podczas zakupu ja akurat byłem w Chorwacji, ale coś tam starałem się doradzić przez telefon. Gdy auto, no i ja, przyjechaliśmy do Krakowa, własnymi rękami wyciągnęliśmy z niego silnik ze skrzynią, całe zawieszenie i praktycznie wszystko, co tylko dało się wymienić na nowe, wymieniliśmy. Rozrząd, paski, filtry, oleje, gumowe elementy zawieszenia i w sumie też belkę tylnego zawieszenia, bo nasza okazała się być dziurawa. Wszystko robiliśmy na ostatnią chwilę, nierzadko po nocach. Geometrię zawieszenia przykładowo robiliśmy w dzień wyjazdu o godzinie 11, choć mieliśmy wyjechać o 8. No i nareszcie, spóźnieni pojechaliśmy na spotkanie z Terenwizją, gdzie w końcu miałem się dowiedzieć, jakie auto wybrali na naszego tripa. Jeszcze nie widziałem. Jeszcze nie widziałem. Męskich nie było? Ale słyszałem, że jest dosyć cicho. Mamy taki piczomagnes. No już się witałem. Szymon? Dobra. Też mamy taki piczomagnes. Kolory się zgadzają. Ale nie macie klimy, prawda? Nie. O, dobra, super. A wy macie 2.0 wolnossące, bo macie reduktor. Tak. Czyli porządnie. My też mamy reduktor, za to ze zwolnionymi przełożeniami. 416. Trzeba mu mówić, że chcecie tego Forestera. Sprzedalibyśmy wam naszego. Za 3800? Za piątkę gotowego. A za piątkę gotowego nie liftem, z oponami. Ile zapłaciłeś? Cały budżet. No to grubo, no to takie przeciwieństwa, bo u was cały budżet na auto, u nas 3800, a znacząca część w ogóle w Nic nie modyfikowaliśmy, nic, zupełnie. U nas wszystko w części. To jest cywilny samuraj, to mało się zmieniło. Ale taka cywilna terenówka się najmniej psuje. Im mniej pomotana, tym można bardziej jej zaufać. I to jest 90. rocznik. Dobra, uciekajmy spod tych piorunów. Tak, uciekajmy, bo one tak w takim magnesie są na te pioruny. Lećmy i ruszajmy, bo jakby względem planu wyjazdu o 8 rano to się troszeczkę pozmieniało, nie? Dobra, to pierwsza offroadowa wyprawa w życiu przed nami. Ruszyliśmy z Krakowa, kierując się na Słowację, Węgry i dalej Serbię. Trasa była żmudna, nudna, przypominała po prostu podróż osobówką na wakacje i do tego mieliśmy prędkość przelotową na poziomie 90 km/h, bo samuraj nie mógł jechać szybciej. Po kilkunastu godzinach jazdy stwierdziliśmy, że w Serbii skrócimy sobie trochę trasę przez bezdroża, żeby w końcu coś się działo i... no okazało się, że to nie był najlepszy pomysł. Aha, serio? Poproszę jeszcze 14 i 15 błaską. Po dosłownie jakimś kilometrze poza asfaltem w Samuraju poddała się poduszka reduktora. Jest problem, ale okej, damy radę. No w Polsce też kiedyś było można, nie wiem, ze 3 lata temu 4 dopiero znieśli to, że można własne no kurde. Jak podciągnąć? No linkę podciągnąć od tego reduktora. Żeby działało na wajsze? No. A uda nam się? No panie. Ale czy udało nam się wyciągnąć i wsadzić cały zespół napędowy w 2 tygodnie? Nawet mniej. Patryk ogarnął poduszkę reduktora, spinając ją za pomocą pasa transportowego. Prowizoryczne rozwiązanie, ale pozwoliło nam kontynuować jazdę, więc ruszyliśmy znowu asfaltem w stronę Czarnogóry. A właśnie, w ogóle to mamy dla Was konkurs, w którym będzie 1000 zł do zgarnięcia od partnerów naszej wyprawy. Jak to zrobić? Dowiecie się w dalszej części filmu, podpowiem tylko, że warto go uważnie oglądać do końca. Co? Boisz się tego, że może coś pójść nie tak w sumie? Nie boisz się coś później nie tak, bo wyjazdy offroadowe nie są aż tak trudne, jak się wszystkim wydaje. W sensie to naprawdę nie ma czego się bać, po prostu się jedzie, nie? Awarię można mieć tak samo w Polsce i tak samo można mieć ją na Bałkanach. I jak będzie coś, co nas przerośnie, to tak samo jak w Polsce można pójść do mechanika, tak samo tutaj można pójść do mechanika, więc po prostu jedziemy do okolicy, która jest wizualnie trochę inna niż u nas, trochę ładniejsza, a tak poza tym to po prostu będzie fajnie. A wybór samochodu myślisz, że odpowiedni? Wiesz co, no my wybraliśmy Samuraja, bo dość znamy tą konstrukcję, w miarę ufamy japońskim terenówkom i uznaliśmy, że chcemy
kupić coś jak najlepszego w tym budżecie założonym 15 000. Uznaliśmy, że Samuraj w dobrym stanie jest lepszym wyjściem niż na przykład jakiś Jeep, który będzie gruzem, bo będzie z dolnej półki cenowej. Okej. A wasz Forester też jest spoko wyborem. My też mamy Forestera. Może nie do końca przekonało to auto nas dla nas, ale ogólnie sprawiło się dość dobrze w terenie. Tylko raz nam się urwał przegub, ale wiem, że u was już są wymienione przeguby na mocniejsze, także myślę, że też jest to spoko auto, takie do zabawy, do turystyki. Na pewno nie jest to taka rasowa, prawdziwa terenówka, ale z drugiej strony z tych aut takich subowatych to jedno z dzielniejszych. Okej. Czyli przetrwa i damy radę przejechać te 5000 km. Znaczy to też to od was zależy, nie? Ale myślę, że tak, no. Ja mam porządną terenówkę, w której element, który się popsuł przed chwilą, jeszcze został wymieniony przed wyjazdem na nowy i padł. Padła poduszka reduktora, nie? Więc tak naprawdę to jest loteria. Teren to jest zawsze loteria. Patryk powiedział o loterii i udało mu się już drugi raz wylosować awarię. Tym razem w Samuraju zaczęły się pojawiać jakieś problemy z brakiem paliwa w gaźniku, nierówną pracą, przygasaniem. Tutaj na postoju akurat po zgaszeniu auta nie mogliśmy go w ogóle odpalić. Ale na szczęście jakimś cudem udało się wyregulować gaźnik i Samuraj ruszył dalej, a my byliśmy już bardzo blisko granicy Czarnogóry z Albanią. Krajobrazy zaczęły się już robić epickie. Granicę przekroczyliśmy w miejscowości Grncar i mimo, że wszyscy mieliśmy już dość jazdy po asfalcie i byliśmy zmęczeni, to fakt, że było tak kozacko ładnie i że byliśmy już tak blisko celu, trochę nas trzymał przy życiu. To już jest naprawdę ostatnia część takiej naszej dojazdówki, która była żmudna, męcząca, nudna, bo też, no umówmy się, jazda samochodem może nie do końca w 100% terenowym, ale podniesionym, dużym, pakownym w 4 osoby z wysokim środkiem ciężkości, bo masz gigantyczny bagażnik na dachu, sprawia, że to nie jest coś, czym jazdę by się jakoś enjoyowało, upalało po serpentynach i tak dalej, no tylko jedziemy, ruszamy praktycznie 1500 km od domu, powiedzmy prawie 2000 km w przypadku Terenwizji, bo jednak my jesteśmy z południa, po to, żeby dojechać na tereny, gdzie można jeździć w 100% legalnie, no jest po prostu epicko, jest wysoko i no jestem bardzo ciekaw, jak mi się to w ogóle będzie podobało. To, co widzicie za nami, to jezioro Szkoderskie, a to oznacza, że 2 dni później od Ulewy w Krakowie dojechaliśmy do Albanii. Jutro będziemy jeździć po terenie, ale przyszedł w końcu moment, kiedy możemy wam w dogodnych warunkach przedstawić, czym przyjechaliśmy i może zacznijmy od naszego gościa, od Patryka. Patryk, przedstaw sprzęt. Ja, jako że w Terenwizji uwielbiamy auta prawdziwe, terenowe, to wybraliśmy Japonię, Suzuki Samuraja z 90 roku, produkcja hiszpańska Santana, także on w południe ma trochę siestę, on w ogóle ma zawsze siestę, bo to jest 1.3 na gaźniku, 60 parę koni, także no nie jest to zbyt wybitny as, ale to jest japoński wojownik, on po prostu w terenie wiedzie wszędzie. Jak chodzi o modyfikację, jakoś przygotowałeś auto do wyprawy? No, I wyrobiliście się w 15 000? wyrobiliśmy się w 15 000, jeżeli chodzi o zakup rzeczy, a reszta rzeczy to były rzeczy, które mieliśmy gdzieś już wcześniej. Na przykład lifty zawieszenia to jest z naszej rajdówki starej, stare zawieszenie rajdowe na resorach Lovelsa. 2 cale? Tak, 2 cale resory i 2 cale wieszaki, łącznie 4 cale liftu zawieszenia. Stary snorkel, żeby zabezpieczyć go przed topieniem i przełożyliśmy z patrola lodówkę i krzesełka i tyle. Okej, czyli bardzo podstawowe przygotowanie. 15 000 złotych, coś takiego się udało zrobić. No, Tak. u nas kwestia wykorzystania budżetu wyglądała stanowczo inaczej. Poszliśmy w kupno czegoś tańszego, ale z możliwością doinwestowania w ten samochód, tak żeby gdzieś tam było pewniej. Z rzeczy, które udało się zrobić, to jest po prostu pełen serwis zawieszenia. Wszystkie wahacze i możliwe tuleje są nowe. Mamy nowy rozrząd w silniku, mamy wyregulowany zawór, który mimo wszystko w dalszym ciągu nam stuka. Także to jest takim znakiem zapytania w tym samochodzie, natomiast z modyfikacji. Wrzucone zostały tutaj amortyzatory i sprężyny z nowszego Forestera, czyli generacji SG, gdzie sam amortyzator ze sprężyną z tamtego samochodu podnosi to auto o 3 cm i do tego mamy wrzucone podkładki pod amortyzatory z przodu 3 cm, z tyłu 4. Czyli auto sumarycznie podniesione jakieś 6 cm plus nieco większe koła, bo mamy opony w rozmiarze 215/75/15. To jest w ogóle ciekawostka, bo to jest nowy
model Wredsteina, model Pinza AT. Jesteśmy pierwszymi osobami w Europie, które na tych oponach jeżdżą, więc no od jutra, bo tak jak już widzicie, dzisiaj dzień nam się kończy, będziemy je bardzo mocno testować w terenie i o to w tym wszystkim chodzi. Przejechaliśmy tutaj prawie 2000 km. Póki co z delikatnymi awariami u Patryka, Na szczęście nie u nas. Tak, urwała się jak na razie poduszka reduktora i gaźnik przestał chcieć współpracować, auto zaczęło gasnąć na niskich obrotach, ale jak tam widać jest tylko jesteśmy. kilka śrubek na tym gaźniku, więc jak kręciliśmy losowo nimi w różny sposób, to zaczął chodzić w miarę okej. Ale jak widać obydwa auta dojechały, musimy tylko zjechać w dół, przespać się i jutro zobaczymy, Wracamy gdzie w Patryk góry. nas zabierze. Wracamy w górę, jutro będzie wpierdziel. No, Ale to dla samochodów. No myślę, że dla was pewnie też. też, nie? Także jutro Czekamy z niecierpliwością. Jutro zacznie się prawdziwa jazda i zacznie się to, po co tutaj tyle przyjechaliśmy. Wspomniałem wam o tysiaku do wygrania. Jak to zrobić? Pod tym filmem jest link z przekierowaniem do formularza, w którym wystarczy, że napiszecie, którym z naszych 2 samochodów wolelibyście pojechać na taką wyprawę i dlaczego, a my wybierzemy najciekawszą odpowiedź i zwycięzca otrzyma voucher na 1000 zł na zakup opon od naszych partnerów, czyli sklep opon.com i firmy Wredstein. Także za chwileczkę zapraszam was do opisu filmu, ale najpierw zobaczcie, co czeka was w kolejnym odcinku. Koniec mogę? Działa! Nie działa. To są centralnie te właśnie wyjeby. Polecam offroad, ale nie tą drogą. Stwierdziłem, że jadąc z wami musicie to przeżyć, bo jakby nie ma innej tak hardkorowej, męczącej drogi offroadowo, terenowo tutaj.